zdecydowana większość z was wie, kim jest Deadpool, a jeżeli nie wiecie, to wasz problem. Nie, no to będę musiał wyciąć. Już czuję, że poszedłem w rejon, w który nie chcę iść. Czołem kochani, witam was w nowym odcinku Art Unboxingu. Dzisiaj otworzymy kolejną rzecz, która oscyluje na krawędzi dzieła sztuki, zabawki, dzieła sztuki, gadżetu. Dzisiejsza paczka przyszła do nas z Polski, chociaż de facto nie zostało to wyprodukowane tu. Jeszcze szybka ocena. Paczka przyszła w nienaruszonym stanie. Jest dość lekka. Nic się tutaj nie telepie. Otwieramy. Dobra. Szczerze mówiąc, to jest trochę, i to nawet nie od tego rzutu teraz, to widać, że to po prostu przejechało w niekoniecznie najlepszych warunkach kurierskich. Trochę udało mi się naprawić to, co było delikatnie zgniecione. No umówmy się, to nie jest ten mint condition, który chciałbym dostać kupując nową rzecz. Mamy do czynienia z figurką Pop, z Funko. Funko produkuje figurki Pop, które mają wykupione licencje od bardzo wielu różnych seriali, animacji, filmów, gier komputerowych, innych tekstów kultury, sportu, przeróżne. Generalnie wchodzą w deale i na licencji produkują figurki, które reprezentują różne postaci, słynne popkulturowo osoby, gwiazdy, celebrytów i tak dalej. Wszystkie zawsze się muszą mieścić w tej skali, zawsze mają tą samą formę, zawsze mają zamiast blistra to takie przeszklenie, przez które widać figurkę. Zawsze każda figurka ma swój numer. W tym momencie mamy numer 319. Zawsze też jest określona tym, z jakiego uniwersum, z jakiego brandu dana postać, dane przedstawienie pochodzi. Zawsze też ta figurka ma swoją nazwę. Plecki są bardzo proste, powtarza się na nich logo, znak, który jest wynikową twarzy maski Deadpoola, jako taki raport, multiplikacja. Mamy też logo Marvela i logo Popów. O, i jest jeszcze tak zwana smutna cebulka, czyli nie nadaje się ta figurka dla dzieci poniżej 3 roku życia. Tutaj mamy do czynienia z bardzo niezwykłym przypadkiem. Mimo że jest on sygnowany jako Marvel, czyli możemy się spodziewać superbohatera, już widzicie zresztą, że w tym opakowaniu jest Deadpool. Postać znana z tego, że jest bardzo zabawna, cyniczna, ciągle autokomentuje sam siebie, burzy czwartą ścianę. I teraz tak, o co chodzi z tym Deadpoolem? Bo ten Deadpool jest szalenie specyficzny. On nie ma w rękach ani katany, ani chimichangi, albo jakiegoś burrito, ani 2 glocków, z których będzie strzelał do złoli tak zwanych. Mamy tutaj do czynienia z Deadpoolem, który maluje obraz. Jest to wersja Deadpool jako Bob Ross. I tu doszliśmy do tego momentu, który z punktu widzenia art unboxingu jest chyba jeszcze ważniejszy. Bob Ross to jest niezwykły człowiek, który swoją serią takiego how-to malowania razem z nim, telewizyjnego show, w którym uczył ludzi malować, podbił serca całej Ameryki. Przecież na dobrą sprawę ten kazus i przypadek jest o tyle ciekawy, że moim zdaniem on stał się dużo bardziej popularny na wiele lat po swojej śmierci. Dopiero w momencie, kiedy wszystkie odcinki z serii The Joy of Painting trafiły do internetu, Bob Ross stał się po prostu światowej sławy bożyszczem YouTube'owym i ekspertem od szybkiego malowania obrazów. To jedyny człowiek, który w 25 minut jest w stanie namalować cały pejzaż z drzewkami, które mają swoich przyjaciół, które nie są samotne, na których mieszka jego przyjaciel wiewiórka i to są po prostu landschafty, o jeny, jakie się nie śniły Ajwazowskim i Szyszkinom. Bob Ross miał co najmniej tyle odcinków The Joy of Painting, ile ja chcę mieć odcinków unboxingu, czyli jednym słowem dużo. Tam chyba naprawdę powstało 30 sezonów i po 13 odcinków w każdym. Dzisiaj z takiego internetowego już punktu widzenia to jest tak mocno rozsławione, ponoć dla niektórych osób to się wpisuje w ten gatunek ASMR. Nie wiem, czy to kojarzycie z YouTube'a, ale jest coś takiego, że ludzie do mikrofonu zaczynają coś szeleścić, coś drapać, mówić szeptem. Bob Ross jest w stanie w swojej publiczności i swoim epicko spokojnym głosem wywołać dokładnie te doznania, jakich mają wszyscy poszukiwacze ASMR-ów. Jeszcze tam słyszymy te wszystkie pociągnięcia duktu pędzlem. Mieszania farby. I to, z czego jest bardzo znany, czyli trzepaniem tego pędzla o sztalugę, żeby wytrzepać z niej diabła, jak to on mówi. You know, I must have cleaned 100,000 brushes and it's still fun.
beat the devil out of it. Bob Ross stał się internetową sławą. A czemu mamy tutaj wersję Boba Rossa zmiksowanego z Deadpoolem? Producenci filmu Deadpool 2 szukali różnych alternatywnych sposobów na promocję tego filmu. I powstał taki materiał, w którym Deadpool właśnie za Boba Rossa na fali jego internetowej sławy się przebrał i malował. Ta oto figurka reprezentuje właśnie to. Coś, co powstało jako PR-owy joke, jako rodzaj promocyjnego sposobu na zwerbowanie jeszcze większych zasięgów i jeszcze większej publiczności. Deadpool próbował po prostu przejechać się na fejmie Boba Rossa. Przechodzimy do kolejnego elementu art unboxingu. Jak to w takich przypadkach często bywa, nie powinno się prawdopodobnie tej zabawki wyjąć z tego pudełka, ale jako, że ja widzę, że to pudełko niekoniecznie jest mintem, czyli niekoniecznie jest to coś w takiej idealnej formie, która mi zapewni zysk wartości tej figurki, ja tą figurkę tutaj specjalnie dla was dzisiaj rozpakuję. Nie ma to jak świeży zapach plastiku. Nie, ale serio, szczerze, to pudełko trochę takie zjechane przyleciało. Gdybym był szalenie ortodoksyjny, jeżeli chodzi o jakość i stan pudełka, w jakim to do mnie przychodzi, to szczerze mówiąc chyba tutaj pisałbym o zwrot. To jest Deadpool. Fantastycznie, że sama figurka na pewno nie może być w żaden sposób naruszona, ponieważ widać, że jest ona ściśle zakotwiczona w tym plastikowym pudełku. Jest to pierwszy pop, jakiego otwieram i powiem szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że one mają takie ruchome głowy. Bobblehead. Możecie mnie teraz wziąć za dyletanta, ekspertem od funko i popów nie jestem, ale szczerze zdziwiło mnie, że jak się trzęsie ta głowa, to może wam przypominać takie pieski jadące w samochodzie, że one tak... To będzie słychać? Jeżeli chodzi o samą figurkę i to, jak została skonstruowana, no to mamy tutaj rzeczy, które są szalenie typowe dla Boba Rossa. Bob Ross najbardziej rozpoznawalny jest właśnie prawdopodobnie ze względu na to afro, które tutaj ubrał sobie Deadpool. Jasno jeansowa koszula, jeansy, w których de facto zawsze Bob Ross występował. Przeskalowany pędzelek, paleta pełna barw podstawowych, którymi zawsze Bob Ross malował. Może ja teraz zrobię taki numer jak Bob Ross, że mi się tutaj wyświetlą na ekranie jak u niego żółtymi napisami nazwy kolorów, z jakich będziemy w dzisiejszym odcinku korzystać, bo widzicie, one są tutaj na palecie, tak? To chyba byłby taki sympatyczny cytat co do formy programu Joy of Painting. Ale wracając do figurki. Nie wiem, jak powinien wyglądać normalny pop, ale powiem wam szczerze, że sama jakość wykonania, forma, wyrzeźbienie bardzo mi się podoba, bo jest to zrobione z jajem. Ta figurka bardzo stabilnie stoi, wygląda fajnie, wyobrażam sobie, że będzie wyglądać znakomicie jako część kolekcji tych przedmiotów, o których tutaj wam opowiadam. Zobaczcie sobie z każdej strony, jak ona wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale mam wrażenie, że szyja, na której jest osadzona ta głowa, jest po prostu za długa. Za bardzo widzę ten fragment widoczny od dołu. Wolałbym, gdyby ta głowa była w stanie się osadzić tutaj tak trochę niżej. Nie chciałbym, żeby on się cały czas patrzył w dół, tak jak to zrobiłem teraz. Ta główka tutaj sobie tak bez sensu odstaje. I to jest chyba jedyna wątpliwość, jaką mam wobec tej figurki, bo resztę jak najbardziej kupuję. Jeżeli was dziwi ta proporcja samej głowy do ciała w tych postaciach, to jeżeli zwrócicie uwagę na całą serię pop wydawaną przez Funko, to jest to motyw, który się tam pojawia w każdym przedstawieniu. Jeżeli ktoś z was pamięta jeszcze takie retro gry, bardzo często był taki kod Big Heads Mode On. To jest coś w tym stylu. Big Heads Mode On. Chociaż tutaj w wypadku Funko moim zdaniem bardziej chodzi o taką estetykę wschodnią. Nawet w anime jest coś takiego jak chibi, czyli te przedstawienia, w których ciało jest traktowane w ten sposób bardziej syntetyczny, a właśnie głowa ulega takiemu powiększeniu, przeskalowaniu, te oczy są jeszcze większe, to wszystko przypomina jeszcze bardziej emotikony i trochę tak jak tutaj, cała ta twarz, cała ta postać zamienia się w taką emotikonę. Jeżeli chodzi o cenę tego cudeńka, to takiego Deadpoola w Polsce można kupić od około 55 zł do 75, to powinna być taka cena, w której to się plasuje. Ja swoją kupiłem dokładnie za 54 zł, 99 groszy, plus koszty przesyłki, które zaraz się tutaj pojawią i zsumują na bulecie, który właśnie wjeżdża i widzicie sumę tej ceny. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem, czy za przesyłkę nie przepłaciłem, bo widzicie, w jakim stanie to przyszło, takie trochę rozklekotane. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie, bo jednak on bounsuje tą główką. Być może to będzie taki pierwszy strzał, żeby niektóre z tych Funko i popów sobie tutaj jeszcze skolekcjonować, ponieważ takiego popa chciałbym mieć jeszcze w wersji klasycznej z Bobem Rossem, a nie tylko Boba Rossa zmieszanego z Deadpoolem. Choć szczerze mówiąc jestem niezłym geekiem i nerdem i wszystko co związane z superbohaterami to raczej dla mnie jest na plus, ale w tym momencie mam
taki respekt i propsy dla Boba Rossa, że chciałbym mieć czyściocha, wersję Bob Ross, który się uśmiecha i maluje obraz. No bo przecież Bob Ross mówi, że nawet drzewo powinno mieć swojego przyjaciela i nie może stać samotnie pośród lasku. Dziękuję wam, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Żegnam się. Proszę was, żebyście zrobili to wszystko, o co standardowo zazwyczaj proszą was youtuberzy, czyli lajkujemy, subskrybujemy, klikamy w dzwoneczek, szukacie mnie na Instagramie, a także Łaźni, z którą robię ten odcinek. Na razie, strzałeczka. Dziękuję wam. Cześć! Obie są w zapisie? Tak.